Północna Korea. Witajcie w strefie zdemilitaryzowanej. Kilka kilometrów stąd jest Korea Północna. Naokoło, w lasach i polach rozsiane są miny, dlatego jest dosyć duże zalecenie, żeby tam nie wchodzić. Zobaczymy sobie trzeci tunel infiltracyjny, czyli tunel, który odkryła Korea Południowa, że został wykopany przez Koreę Północną, no, żeby zinfiltrować Koreę Południową. Niestety nie można było robić żadnych zdjęć ani filmów w tym trzecim tunelu infiltracyjnym. Dlaczego? Dlatego nic wam nie pokażę z tego. Natomiast kilka ciekawostek. Otóż kiedy Korea Północna, znaczy Południowa odkryła ten tunel, no to zaraz zgłosili się do Korei Północnej, że no halo, robicie, słuchajcie, tunel do Seulu, tak? Chcecie nam zrobić tutaj napad. Oczywiście Korea Północna powiedziała, no skąd? No my? No nie, no jak? I tłumaczyli się, że to jest po prostu kopalnia węgla. I jeszcze uciekając z tego tunelu wcześniej, pomalowali znaczy wysmarowali ściany tunelu węglem. Także teraz tam jest czarno, tak, węgiel i można dotknąć sobie, że faktycznie jest to węgiel, który schodzi jakby, bo to jest tylko na kamieniu węgiel. Także takie jaja. A przynajmniej to jest wersja Korei Południowej, co się wydarzyło. Tam można zobaczyć sobie Koreę Północną. Co tam widać? No, ziemię. No, to niczym się za bardzo nie różni od każdej innej ziemi. Najciekawszy jest ten pas zdemilitaryzowany, bo tam nie ma ludzi, tam są tylko zwierzęta, no i trochę min, ale właśnie tam jest bardzo bogata bioróżnorodność, bo tam po prostu od kilkudziesięciu lat w ogóle nie ma żadnej ingerencji człowieka. To wszystko to jest jakaś totalna abstrakcja. My tutaj sobie mamy sklep, toaletę, możemy sobie kupić Snickersa, wydając $120 na wycieczkę, żeby to miejsce w ogóle zobaczyć. A tam, 4 km dalej, jest głód. Ludzie nie mają ryżu, żeby do garnka włożyć. To się w głowie nie mieści. Przecież to są 3 km. To się w głowie nie mieści. To się w ogóle nie mieści w głowie, no. Możemy tutaj sobie kupić koszulki ze strefy albo inne czapeczki. A do tego jakiś... co to jest? Miód ze strefy zdemilitaryzowanej. A to jest stacja Dorasan. Ostatnia stacja przed Koreą Północną. Jest tutaj znaczek, że można tutaj dojechać do Pjongjangu. No oczywiście pociągi takie nie jeżdżą. A co ciekawe, po stronie północnej Korei jest podobna stacja, która ma również podobny znaczek, tylko napisane do Seulu. Także podobieństwa są podobne. Bo wiecie, będąc w Korei Północnej, można sobie też taką wycieczkę zrobić i zobaczyć to wszystko, tylko z tej drugiej strony. Można zobaczyć właśnie stacje, jakieś punkty widokowe, można sobie zobaczyć ten JSA, do którego zaraz pojedziemy, czyli to jest to miejsce, gdzie jest ten słynny pokój, którego pół pokoju jest Koreą Północną, pół pokoju jest Koreą Południową. I kiedy turyści z Korei Południowej wchodzą do tego pokoju, to turyści z Korei Północnej nie mogą wejść i na odwrót. Także jest to w danej chwili może być tylko Korea Północna albo Południowa w środku. Ale dosyć istotne jest to, że w ogóle w Korei Północnej również taki jest. W ogóle takie są wycieczki.
strefie zdemilitaryzowanej są dwie wioski. Jedna po stronie Korei Północnej, jedna po stronie Korei Południowej. Po stronie południowej jest to taka w miarę normalna wioska, znaczy którą ludzie normalnie w miarę mieszkają, a po stronie północnej jest to bardzo propagandowa wioska. I teraz tak. Istnieje, znaczy od zawsze, już od dawna istniała konkurencja między tymi dwoma wioskami, znaczy one się rozwijały, żeby pokazać tej drugiej stronie, jak to, prawda, jacy my jesteśmy lepsi. Stoją tam dwa maszty, w każdej wiosce stoi maszt z flagą. No i najpierw był mały maszt, tam ileś metrów, po jednej stronie i po drugiej, no ale po jednej postanowili zrobić większy, zrobić wyższy, po drugiej zrobili jeszcze wyższy, po tej pierwszej znowu zrobili jeszcze wyższy. I tak doszli do tego, że po stronie Korei Południowej jest maszt, który ma prawie 100 metrów, a po stronie Korei Północnej 160. No, i to jest najwyższy maszt na świecie z flagą. Natomiast po stronie Korei Południowej maszt nie jest najwyższy, a za to flaga jest największa w całej Korei. Także takie propagandowe walki. Wiecie, co oni tutaj mówią? Że czasami do tego JSA, United Nations, tak, czyli ONZ, może nas nie wpuścić, bo za ładnie wyglądamy na przykład. Szczególnie to się tyczy kobiet, żeby zawsze były jakoś tak, miały długie spodnie, długie rękawy, bo żeby nie prowokować północno-koreańskich żołnierzy. Takie bzdury tutaj są wymyślane. Jest tutaj też zrobiony taki park, jakby nawet rozrywki. Są tutaj takie, no jak w parku rozrywki, różne huśtawki i inne karuzele. Jaki to ma związek z, prawda, tutaj tym, że wojna koreańska i jakby cierpienie. Huge skirmish came here. You can see where the soldier was holding onto the wall. Right here. So, once again, this was a huge debate inside the JDO building if we should cover this up. But E3 Lambert over here had the little say in it because I was here. And I said, well, it's history, you know? Stuff has happened. So, this is my monument dedicated to myself. I kept it going. So once again, also in this building, when the KPA use these tours, they walk like this. They pretty much Red Rover, and walk. So they stop here and they all interlock arms. Tam stoi tak zwany Bob, który podobno nie lubi, jak się mu robi zdjęcia. Tak przynajmniej tłumaczy nam tutaj sierżant amerykański. Dosyć unikalny moment, żeby coś powiedzieć tutaj na granicy. Nie mogę nawet skierować aparatu na lewo, bądź prawo, albo do tyłu, bo nie można, zaraz mi go zabiorą. Tam widzicie taką linię, o tutaj, to jest linia graniczna, więc tutaj jest, ci żołnierze stoją tak na baczność, kiedy są grupy, natomiast kiedy nie ma grup, to tak nie stoją. No i muszę lecieć. Ale jaja. Ale pompa, to jest wszystko z taką pompą zrobione, to jest propaganda na dwóch frontach, i z północnej Korei i południowej. Amerykański żołnierz nas prowadził, zrobił nam briefing, w takim amerykańskim stylu, jak na filmach. No oczywiście było to bardzo super, takie naprawdę fajnie. Nazywają tych żołnierzy koreańskich, tych północno-koreańskich, nazywają ich Bob, bo oczywiście nie wiedzą, jak się nazywają, więc wszyscy tutaj są Bob. No, wrażenia z tego pokoju słynnego takie, że tam stoją tam dwóch żołnierzy zawsze, znaczy zawsze, kiedy jest jakaś wycieczka.
i stoją w taki sposób, prawda, z piąchami zaciśniętymi, bardzo takie mocne, silne postawy. Ale jak tylko wyszliśmy, no to od razu się rozluźnili, sobie tam oparli się, bo to ile można w napięciu takim stać. Czego nie można powiedzieć o tym żołnierzu koreańskim, północno-koreańskim, który tam stoi tam na górze. On potrafi tam stać 12 godzin. Tak przynajmniej mówił nam ten tutaj amerykański sierżant, że on potrafi stać 12 godzin bez korzystania z toalety, jeśli jego tam przełożony ma gorszy dzień. No jestem w stanie w to uwierzyć. Sierżant nam opowiadał o paru ciekawych przypadkach, na przykład jednego razu, gdy żołnierz południowo-koreański otwierał drzwi po to, żeby poinformować północ, że teraz pokój jest wolny i mogą swoje wycieczki wprowadzić, to otworzył drzwi za bardzo i go 4 żołnierzy, którzy tam stoją, północno-koreańskich, go wciągnęło do Korei Północnej na chwilę. Nie po to nawet, żeby go tam jakby zatrzymać, zwerbować, tak? Tylko po to, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie, jak go biją. Bo podobno taka propaganda jest bardzo popularna, a czy bardzo potrzebna. Czy to prawda? Może. Ogólnie pompa i propaganda jest na pewno ze strony takiej właśnie amerykańskiej. Ale jako show, jako zabawa, takie odwiedzenie, to zrobili tutaj, prawda, świetną robotę. Po wyjściu z tej całej imprezy można sobie jeszcze kupić północno-koreańską walutę, po to, żeby po prostu mieć. I po to można jeszcze kupić jakieś alkohole północno-koreańskie, które są podobno bardzo niedobre. Przynajmniej tutaj to sprzedają. Też ciekawe jest, że nie można robić zdjęć jakby południowej strony barykady, ale jak pojedziemy sobie do północnej Korei, no i będziemy turystami północno-koreańskimi, którzy odwiedzą to miejsce z tej drugiej strony, no to możemy robić zdjęcie wszystkiemu, co nam się tylko żywnie podoba. Z takich ciekawostek jeszcze, to tutaj żołnierze noszą albo czarne takie plakietki na ramieniach, albo żółte. Czarne oznaczają, że są jakby po stronie południowo-koreańskiej, że będą bronić południowej Korei, gdyby zostali zaatakowani. Natomiast żółte oznaczają, że są z ONZ-u. Jakby przynależą do ONZ-u, więc jakby byli zaatakowani przez północną Koreę, ci żołnierze, to momentalnie to oznacza wypowiedzenie wojny, prawda, całemu ONZ-owi. A jak strzelają do tych, co mają na czarno, to tak jakby strzelają tylko do południowej Korei, więc prawda, okej, tak. Czy jakoś tak. Dzięki za wycieczkę. Do zobaczenia.